Najlepsza formuła sukcesu według Tonego Robbinsa. Już omówiliśmy krok pierwszy, czyli zdecyduj, czego chcesz. Krok drugi, przystąp do działania. A dzisiaj krok trzeci, obserwuj, co się sprawdza, a co nie. Co się nie sprawdzi. Na przykład, kiedy nie zaczynać. Takie rzeczy możesz stwierdzić już na podstawie jakichś swoich wcześniejszych doświadczeń. Na przykład, że leczenia lepiej nie zaczynać, jeżeli przypuszczasz, że może potrwać dłużej niż raz, albo cokolwiek. Może nawet nie trzeba tego przypuszczać. Leczenia lepiej nie zaczynać na koniec tygodnia, bo gdyby wystąpił jakiś ból, jakieś komplikacje, to żeby nie czekać z tym przez weekend, żeby mieć możliwość skontaktować się z lekarzem. W przypadku diety lepiej jej nie zaczynać, co się nie sprawdzi, i lepiej nie zaczynać w przypadku, kiedy masz w planie jakąś uroczystość rodzinną, jakiś bal, jakiś event w restauracji, czy wyjeżdżasz na urlop. Wtedy narzucanie sobie reżimu dietetycznego się nie sprawdzi. To nie jest czas na to, żeby się tym zajmować. To jest czas na cieszenie się chwilą, na relaks, odpoczynek. Lepiej odłożyć to na później. Również branie na siebie bardzo ambitnego i wymagającego projektu w pracy, w momencie, kiedy Twój bolący problem ciągle jest nierozwiązany, też się nie sprawdzi. Nie będziesz w pełni swoich sił, nie będziesz mógł się skupić na pracy, nie sprawdzi się branie na siebie trudnego projektu w momencie, kiedy masz taki problem, więc nie brać wtedy projektów. Również rozpoczynanie intensywnych treningów na siłowni na przykład, czy przygotowanie do maratonu, czy do jakiegoś innego sportowego wydarzenia też się nie sprawdzi w momencie, kiedy masz ból. Trzeba takie rzeczy wcześniej przewidzieć, co dookoła może się zadzieć takiego, co nam przeszkodzi w osiągnięciu celu, w zależności jaki to cel. A co może wyniknąć już w trakcie samego działania? Już nie z wcześniejszych doświadczeń, tylko coś, co nas zaskoczy, czego nie przewidzieliśmy. Dla przypomnienia, mój cel to pozbyć się stanu zapalnego, nie usuwając zęba. W trakcie już samego działania. U mnie pierwszym krokiem to była konsultacja z lekarzem na ostrym dyżurze. Ta konsultacja nie przyniosła mi takiego rezultatu, jakiego chciałam, bo była propozycja, żeby wyrwać ząb, a to właśnie tego nie chciałam. Chciałam się pozbyć stanu zapalnego, ale nie usuwając zęba. No więc następnym możliwym krokiem, możliwą opcją była konsultacja u endodonty, czyli leczenie kanałowe, ale tu mi coś już nie pasowało, bo miałam wątpliwości, bo to byłby już trzeci raz. Zapytałam o szansę powodzenia takiego leczenia. No i nie uzyskałam jakiejś obiecującej odpowiedzi. Co było dalej? Oglądaj moje następne wideo, w którym opowiem o tym, jak zabrać się do kroku czwartego już. Czyli zmieniaj swoje zachowanie dopóki nie osiągniesz zamierzonego celu. Pozdrawiam i do zobaczenia.